Cześć, witajcie w kolejnym vlogu na Słonecznej Farmie. Jesteśmy w Ajdania Nowa u dentysty. Także troszkę zmiana dzisiaj planów, no ale to są daily vlogi, także nagrywamy to, co się dzieje. Mamy emergency, musieliśmy do dentysty. Umówieni byliśmy na 10, ale oczywiście to jest Portugalia. Coś nie wyszło, dentysty nie było i tak jakbyśmy mieszkali 5 minut stąd, kazali nam wrócić o godzinie 2. Także jesteśmy tu o godzinie 2. Po raz czekamy, bo jest jeszcze przerwa do 2. Od 12:30 do 2 jest przerwa. I no taka ciekawostka. Powiem Wam tak, dentysta to tutaj tak samo jak w Anglii. Bardzo ciężko. Byliśmy w Castelo Branco u 4 dentystów wcześniej i jakby każdy z tych dentystów, ząb, który jest do leczenia, powiedział nie da się tego leczyć, trzeba to wyrwać. Powiedzieliśmy nie chcemy wyrywać, chcemy leczyć i to mówię prywatnie dentysta, nie mówię państwowo. Powiedzieliśmy, że chcemy leczyć. Oczywiście to nie, że gdzieś źle trafiłem, wszędzie nam ceny po ponad 1000 euro za leczenie zęba. Także jest tu, nie wiem jak jest w Lizbonie, czy w Porto, czy koło większych miast, może tam jest dużo lepiej, może nawet można polskiego dentystę znaleźć, tak jak w Anglii, bo w Anglii na przykład, no ja tak przynajmniej trafiłem, dentysta u mnie dobry to był po prostu polski dentysta i tam zawsze miałem zęby dobrze wyleczone, nawet z NHS-u, czyli nawet państwowo, gdzie dalej państwowo się też płaciło, ale te stawki były dużo niższe. Chyba że się miało dzieci na przykład i na dzieci tam zniżki, czy się nie płaciło, z tego co pamiętam. Tutaj państwowo nie wiem, bo jeszcze się nie dowiadywaliśmy, ale prywatnie te ceny są tutaj kosmicznie. Taka ciekawostka. Także czekamy na dentystę, zobaczymy co z tego wyjdzie. I następna sprawa, wkleję Wam tutaj też taka ciekawostka z banków. Otwarcie konta w Portugalii. Wiadomo, można Revolutem płacić. My w dużo miejscach na początku Revolutem płaciliśmy, a otworzyliśmy w portugalskim banku, bo to ułatwia dużo rzeczy. W niektórych sklepach nie można tu w ogóle płacić kartą zagraniczną. W dużo supermarketach, i to mówię tutaj, w centralnej Portugalii, w tych mniejszych miastach, bo wiadomo, znowu powiem, w Lizbonie pewnie jest inaczej, dużo osób Wam powie, a w Algarve pewnie jest inaczej. Tutaj w dużo supermarketach mają jakby dwie maszynki, że albo płacisz kartą zagraniczną, wizą, albo płacisz lokalną kartą. W dużo miejscach, tu jeszcze tak jest jak w latach 90. w Polsce, w dużo miejscach w ogóle musisz mieć gotówkę, żeby zapłacić czymkolwiek. I taka ciekawostka, na przykład jeżeli tu się otwiera konto w portugalskim banku, to nie jest tak jak w Anglii na przykład, że jest karta imienna na imię, nazwisko, wyrabiasz konto, dopiero ta karta na Twoje imię, nazwisko przychodzi do Ciebie. Tutaj karty dostajesz od razu w banku. My na przykład, przynajmniej w multibanku tak jest. Kartę dostaliśmy od razu i Pan rejestruje na tą kartę, na karcie nie ma Twojego imienia, nazwiska, jest tylko po prostu numer. A on w systemie rejestruje Ciebie do tej karty i musisz mieć adres zamieszkania, NIF, czyli ten numer podatkowy i pokazać payslipa, na przykład ja wtedy jeszcze pracowałem w Anglii, dlatego pokazałem payslipa w Anglii bez problemu i tą kartę otrzymaliśmy. Nie ma tam żadnego limitu na niej, minusowego, po prostu jest tylko chyba 8 euro opłaty co miesiąc, ale nie ma żadnego limitu, tak jak w Anglii, na minus. I z takich ciekawostek, na przykład co pozwala portugalska karta, bo to też jest fajne, ta portugalska karta, pokażę Wam tu filmik z bankomatu, gdzie tam są numery na przykład od 1 do 10 i możecie zapłacić rachunki, zapłacić za autostradę, możecie bardzo dużo rzeczy tą kartą zrobić. Są tam po prostu opcje i wchodzi taka osoba, sobie wybiera te opcje i można
po prostu z poziomu karty bardzo dużo rzeczy załatwić. Tak samo na przykład w Portugalii są autostrady płatne, gdzie podjeżdżacie, płacicie bramką, ale są też autostrady, gdzie automatycznie sczytuje wasz numer rejestracyjny i jeżeli wy nie zapłacicie tego, a jeżeli na przykład nie wiecie, że tak jest, bo jest na przykład tablica i pokazuje, że gdzieś tam jest opłata za ten, ale nie ma żadnej bramki, ona po prostu kamera was sczytuje i po pewnym czasie przyjdzie do was na wasz adres, na przykład w Anglii czy w Polsce. Nie wiem, powiedzcie, jeżeli ktoś ma takie doświadczenie, ale przyjdzie, z tego co wiem, do Anglii na pewno przychodzi, bo dużo Anglików mi mówiło, że jeżeli to sprawę olejecie, to przyjdzie później dużo wyższy rachunek. Albo tak samo, jeżeli jeździcie długo tutaj i przekraczacie te takie automatyczne jakby kamery, to jeżeli po pewnym czasie zatrzyma was tutaj policja czy GNR, to po prostu zapłacicie dużo wyższą karę. I teraz jeżeli ma się właśnie taką kartę z portugalskiego banku, to można po prostu wejść na nią i zapłacić sobie to. Można kupić taką kartę już opłaconą na poczcie i też to opłacić. Albo jeżeli ma się już portugalski samochód z portugalskimi blachami, to można na ich stronie kupić sobie taką skrzyneczkę, która automatycznie po prostu pobiera opłatę z waszego konta bankowego. Taka ciekawostka. Także na razie do później, czekamy na dentystę i dam wam znać, jak ta wizyta się odbyła, jak to wyszło. Na razie. Hej, witam. O, krowy mi przeszkadzają nagrywać. Witam z drogi powrotnej z Zajdania Nowa i powiem wam, było warto to, co wszystko powiedziałem, że tylu dentystów i w ogóle było warto przyjechać tu o 2 godzinie, bo w końcu trafiliśmy na dentystę. Wrzucę wam link i adres, jakbyście gdzieś tu, nie wiem, w okolicy byli, szukali dentysty, bo prywatny dentystka od razu, tak, spokojnie, nie ma problemu, mogę to wyleczyć, a cena końcowa w ogóle to powaliła z nóg. Powiedziała, że to wiadomo, nie będzie trwałe, po roku, 2 może wylecieć ta plomba, ale spokojnie może to naprawić bez problemu. I cena, uważajcie, 45 euro. Także no pomyślcie sobie sami. Castello Branco, dentyści prywatni, 4 innych dentystów, ceny od 700 do 1000 coś euro za naprawę jednego zęba. Także wyobraźcie sobie, jak są nastawieni już na obcokrajowców, Anglików, Holendrów, że już takie ceny, a tutaj 45. Pani bardzo miła, w recepcji nie mówią po angielsku, ale z translatorem da się porozmawiać i dentystka mówi po angielsku, prosi tylko, żeby mówić powoli, ale normalnie można się dogadać po angielsku. Pokażę wam, jakie piękne widoki tu są. Także wizyta udana i wrzucę wam link do tego dentysty, było naprawdę warto. I zobaczcie tutaj widoki na góry. Tam w stronę Castello Branco, a tu w stronę Monsanto. O, Monsanto widać tam z daleka. Nie wiem, czy na kamerze to będzie widać. Wzrokowo to super widać te góry z daleka. Tam jest Monsanto i tam dalej pas górski. Także jedziemy z powrotem, zrobić jakiś obiadek i może coś jeszcze wieczorem uda się podziałać. Na razie, trzymajcie się. W tym odcinku już się pożegnamy.
No taki nietypowy odcinek, no ale to są daily vlogi, także nic tu nie fałszuję, jest to co jest. Czasami tak wychodzi, także dzisiaj wyszedł dentysta, ale wpadłem na genialny pomysł, bo znalazłem dysk twardy, gdzie sprzed 2 lat nagrywałem takie materiały, które nie byłem pewny, czy chcę puścić. Była to wycieczka po Anglii, po południu Anglii, po Korwali i myślę, że są tam fajne rzeczy. Wiadomo, jest to taki nieokrzesany materiał, ale tak jak moje całe to nagrywanie nie jest takie super. Dlatego puszczę Wam taką serię z Anglii i zobaczymy. Myślę, że dużo ciekawych, fajnych miejscówek, które z chęcią sobie zobaczycie, bo też są piękne, fajne widoki i można zobaczyć jakby tą fajną, piękną część Anglii. Naprawdę polecam, zwłaszcza latem. Korwalia niesamowita. Także dziękuję, subskrybujcie, lajkujcie i na razie trzymajcie się do następnego vloga.